Cześć! I dzisiaj opowiem Wam, do czego służy to. Cześć! Tu Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. Dzisiaj opowiem Wam o polskich tradycjach wielkanocnych. Wielkanoc to jest święto, które jest wiosną. Albo w marcu, albo w kwietniu. To zależy od pełni księżyca. Musi to być pierwsza niedziela po pełni księżyca, która jest po 21 marca. Tak liczymy Wielkanoc. I w tym roku, w 2023, Wielkanoc jest w kwietniu, ale czasami jest już pod koniec marca. Przed Wielkanocą jest taki czas, który nazywa się Wielki Post. To jest 40 dni, w ciągu których katolicy nie powinni jeść mięsa. Czasami też ludzie robią różne postanowienia, nie piją też alkoholu, czy nie jedzą słodyczy. Mówiłam też o tym w filmiku na temat Tłustego Czwartku. Link do tego filmiku będzie gdzieś tutaj, możecie go obejrzeć. Tłusty Czwartek to jest ostatni czwartek przed Wielkim Postem. Wielki Post trwa 40 dni i kończy się, kiedy jest właśnie Wielkanoc. Wielkanoc zawsze jest w niedzielę i w poniedziałek. W Polsce świętujemy 2 dni. A tydzień przed Wielkanocą jest Niedziela Palmowa. Ludzie idą do kościoła z palmami. Palmy mogą wyglądać na przykład tak. Mogą być małe, średnie, a czasami są bardzo, bardzo duże. Mogą być też takie naturalne palmy z bazi. Inaczej nazywamy to kotki, bo są takie bardzo miękkie. To jest Niedziela Palmowa, tydzień przed Wielkanocą. A w sobotę przed Wielkanocą jest taki specjalny dzień, kiedy ludzie idą do kościoła rano, nie na długo, zwykle to jest 15 minut. Ale po co? Ludzie idą z koszyczkami. To jest koszyczek, ale zwykle ten koszyczek wygląda inaczej. Jest pięknie udekorowany i idziemy z koszyczkiem święcić jedzenie. W koszyczku zwykle są takie symboliczne ilości jedzenia. Jest tam zwykle mięso, jajka, chleb, przynajmniej w moim rodzinnym domu zawsze tak było, coś słodkiego, może kawałek babki. Babka to jest takie ciasto. Co jeszcze? Na pewno sól i jeszcze chrzan. Czasami też w koszyczku jest taki baranek. O, na przykład taki, z taką czerwoną flagą. Mam też drugiego baranka. One są plastikowe, ale mogą też być baranki z cukru. Albo może być też, chociaż nie w koszyczku, to zwykle już w niedzielę na stole będzie baranek z masła. Mam tutaj taką specjalną formę
gdzie wkładamy masło, zamykamy tę formę, wkładamy ją do lodówki i potem będzie tutaj masło w kształcie baranka, które też dekorujemy, robimy barankowi oczy z pieprzu, uszy z liści bukszpanu na przykład. To wygląda uroczo. Ale wracamy jeszcze do soboty. W sobotę ludzie idą z koszyczkami, nazywamy też to inaczej, idą ze święconką do kościoła. To jest zwykle w pierwszej połowie dnia. Tam ksiądz święci pokarmy. Po prostu jest taka specjalna ceremonia krótka, gdzie ksiądz święci pokarmy i ludzie wracają do domu. Co robimy w niedzielę? W niedzielę bardzo wcześnie rano, zwykle o 6 rano, jest w kościele msza, która nazywa się rezurekcja. I katolicy często idą wtedy do kościoła bardzo wcześnie rano, a potem jemy takie bardzo duże, wielkanocne śniadanie. Oczywiście jemy tam rzeczy, które mamy w koszyczku, w święconce i są to oczywiście jajka, są to też różnego rodzaju potrawy z mięsa. Często jest to biała kiełbasa, schab pieczony, jakaś pieczeń czy pasztet. Co jeszcze? Na przykład w wielu domach jest żurek. To jest zupa, którą podajemy z jajkiem i z kiełbasą. Jemy też słodkie rzeczy. Najczęściej są to właśnie babki. Babka to jest ciasto, które tak wygląda, i mazurki. Mazurki to są bardzo słodkie ciasta, często bardzo pięknie udekorowane. I oczywiście jajka też są udekorowane, kolorowe. Takie kolorowe jajka nazywają się pisanki. Tutaj mam kilka moich pisanek i zaraz Wam pokażę. Na przykład to jest jajko, naprawdę pomalowane, ale tak naprawdę tam w środku nic nie ma. To jest tak zwana wydmuszka. Tutaj robimy małą dziurkę i tutaj i wydmuchujemy to, co jest w środku jajka. To jest bardzo, bardzo lekkie. I to u mnie w domu służy do dekoracji. Inaczej możemy dekorować jajka za pomocą takich plastikowych koszulek. Wkładamy jajko w taką plastikową koszulkę i jajko wkładamy do gorącej wody. Ta koszulka przykleja się do jajka. Ale też są takie plastikowe albo drewniane jajka, pisanki, które możecie kupić w sklepie, którymi po prostu dekorujemy dom. I co jeszcze robimy w niedzielę? No, głównie jemy. Jemy, odwiedzamy rodzinę i co tam robimy? Też jemy. Więc to są nasze święta. Oczywiście, kiedy jest ładna pogoda, idziemy też czasami na spacer. Ale mamy 2 dni świąt. Niedzielę i poniedziałek. Poniedziałek nazywa się Lany Poniedziałek albo Śmigus Dyngus. I jest tradycja, że w poniedziałek oblewamy się wodą. No to jest bardzo ciekawa tradycja, ale też kontrowersyjna. Mam tutaj takie plastikowe jajko.
do którego wlewa się wodę. Zaraz to pokażę. Otwieram to. Nie wiem, czy mi się uda. O! Tutaj wlewam wodę, zamykam i pryskam ludzi, rodzinę, znajomych wodą. Taka jest tradycja. Oczywiście to może być woda z kubka, woda z wiadra. Niestety czasami opowiem Wam moją historię. Kiedy miałam może 13 lat, wracałam z rodziną z kościoła. I ja i moja kuzynka byłyśmy pierwsze, szłyśmy pierwsze, a rodzice z tyłu. Było dosyć zimno, około 5 stopni. I nagle podbiegają jacyś chłopacy i oblewają nas wodą. 2 wiadra wody na głowę, czyli ja dostałam 2 wiadra i moja kuzynka też. To wcale nie było fajne. Nie, było bardzo zimno, musiałyśmy szybko iść do domu. Więc ta tradycja jest fajna, ale może kiedy macie takie jajko, a nie wiadro. Aha, i jeszcze jedna rzecz. W niedzielę rano przynosi prezenty zajączek. Nie we wszystkich domach jest to praktykowane, ale często dzieci dostają prezenty od zajączka i te prezenty mogą być w butach. Taka jest nasza tradycja. To wszystko, co chciałam Wam opowiedzieć o polskich świętach wielkanocnych. Oczywiście jest jeszcze dużo innych regionalnych tradycji, ale to są te najważniejsze. Wesołych świąt i smacznego jajka. Tak mówimy na Wielkanoc. Do zobaczenia. Pa, pa.